Jesteśmy w drodze do Parku Narodowego Montañas del Fuego, czyli Gór Ognia, gdzie znajdują się nadal czynne wulkany. Po drodze mijamy Echadero de Camellos, czyli muzeum poświęcone parkowi wulkanów, a także wykorzystaniu wielbłądów i lokalnemu rolnictwu. Można się tutaj też przejechać na wielbłądzie. Koszt takiej przyjemności to 12 euro na 2 osoby. Zrobiliśmy mały research przed podróżą i miejsce wygląda na warte zobaczenia, więc jesteśmy bardzo ciekawi, jakie na nas to zrobi wrażenie. Nikt nigdzie nie wspominał, że są takie kolejki, żeby się tu dostać. Czekamy już dobrą godzinkę, myślę. No i się to bardzo powoli przesuwa. Godziny. Nikt o tym nigdzie nie wspominał. Ostatni wybuch tutejszych wulkanów miał miejsce w 1824 roku, czyli w sumie nie aż tak dawno. W parku odbywają się pokazy dla turystów. Tutaj widzimy, co się dzieje z sianem wrzuconym do wykopanego dołu, bo ziemia jest tutaj nadal bardzo gorąca, wulkany są nadal czynne. Ten pan, którego tutaj widzimy, wlewa wodę do otworu nawierconego w ziemi, żeby nam pokazać, jak gorąco jest na zaledwie 13 metrach głębokości. Zobaczcie, co się dzieje. Preparado, 2 segundos. Musieliśmy się oczywiście przekonać na własnej skórze, czy ta para jest naprawdę gorąca i tak, jest ciepła. W parku znajduje się również restauracja El Diablo, w której można sobie zamówić kurczaka grillowanego nad wulkanem. I tutaj właśnie widzimy, jak to się dzieje. Grzeje kurczak, żeby coś kupić, nie? I tam lawa, ale srebrna taka, która się topi. Nie dotknij się tego metalowego świeci. A tutaj już mamy widok z wnętrza restauracji. Jedząc sobie takiego kurczaka przyrządzonego nad wulkanem, mamy widok na ten niesamowity księżycowy krajobraz. W cenę biletu wliczona jest również przejażdżka autobusem po parku między wulkanami w miejscach, gdzie nie można już pojechać własnym samochodem lub pójść pieszo. A tutaj widzimy od środka krater jednego z wulkanów. Na koniec tylko dodam, że jeżeli będziecie się tam wybierać, to pamiętajcie, żeby nie stawać zbyt blisko, żeby nie wystraszyć się tak jak ten pan. Także ogólne nasze wrażenia są takie, że warto tam pojechać i nawet poczekać godzinkę w kolejce.